Cześć wszystkim, witajcie. Jest połowa marca 2022 roku i mimo wszystko czas zaczynać sezon. Co się wydarzy w tym roku lub za chwilę, nie wiem. Na dzisiaj zapowiadano 10 stopni ciepła i słoneczny dzień. Wszystko się zgadza, więc ruszajmy w niedaleką okolicę. 30 parę kilometrów od Przemyśla, całkiem niedaleko od granicy z Ukrainą, gotowałem zupę, pływałem promem i zaglądałem w ciekawe miejsca. I jedziemy. Cerkiew w oddalonej od Przemyśla o 20 km Krzywczy ma ponad 110 lat. Po wojnie podzieliła losy kościołów po tamtej stronie granicy. Została zamieniona na magazyn, teraz stoi opuszczona. Góruje nad wsią i widać ją z daleka. Robi wrażenie. Drzwi były otwarte, więc nie mogłem sobie odpuścić, aby nie zajrzeć do środka. To wielka ciemna przestrzeń, którą ledwo rozświetlała moja czołówka. Puste ściany nie pasowały do wielkiej świątyni. Przetrwały drewniane pozłacane elementy ołtarza, szkolne ławki i stary konfesjonał, który znalazł się tu chyba przypadkiem. Tu jest. No. O zamku w Dubiecku opowiadałem więcej już w którymś z poprzednich filmów. Mają tu dobrą kawę, więc warto zatrzymać się choć na chwilę. Zamek był kiedyś siedzibą dwóch największych awanturników, Stanisława Stadnickiego pseudo Diabeł i Jerzego Krasickiego, którego awantury i ekscesy, jakich się dopuszczał, przyniosły mu aż 23 wyroki utraty czci i banicji, z których oczywiście nic sobie nie robił. Podczas remontu zamkowej piwnicy odkryto metrową warstwę ludzkich kości. Podejrzewa się, że są to ofiary rozrabiaki Jerzego Krasickiego. Ale tędy jak przejadę na tą stronę, to gdzie dojadę? Iskań. Do Iskani. Tak jest. Aha, Iskań. no. Piątkowa, Tarnawka. No. Do kilku miejscowości nad Sanem można przeprawić się promem.
Dla mieszkańców to raczej niewygodna codzienność. Często stan wody jest zbyt niski lub zbyt wysoki, a prąd za silny. Zimą, gdy rzekę skuwa lód, też jest niedobrze. Natomiast dla turystów to niezapomniane przeżycie. Takich promów na Sanie zostało tylko kilka, więc śpieszmy się. Filmuję to urządzenie. Miłej pracy. Krajobraz dookoła dobitnie wskazuje, że jesteśmy nadal w dolinie rzeki San. Po obu stronach ciągną się wzgórza sięgające wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Tak naprawdę wyjechałem dzisiaj z domu w poszukiwaniu zacisznego miejsca, kierując się chęcią wypróbowania kilku urządzeń przydatnych w podróży. Zacząłem od osłony ogniska, którą z części wojskowej pałatki uszył mi na swojej pancernej maszynie kolega Damian. Pomysł zaczerpnąłem od japońskiego biwakowego motocyklisty Unroof. Aluminiowy trójnóg oraz lekki tytanowy garnek mam zamiar wypróbować na małej składanej bushcraftowej kuchence. Przygotuję dzisiaj zupę, którą za młodu z kumplami gotowałem gdzieś pod lasem. Wszystkie produkty pochodzą od rolników z Podkarpacia, poza hiszpańską oliwą extra virgin, która posłuży do zeszklenia cebuli. Używanie trójnogu i możliwość ustawienia wysokości kociołka nad płomieniem jest istotna właśnie w takim momencie. Tytanowy garnek jest bardzo cienki i łatwo w nim coś spalić, co w przypadku cebuli jest dość łatwe. Jak się domyślacie, będzie to kartoflanka, w niektórych miejscach kraju nazywana ziemniaczanką. Oprócz zeszklonej na oliwie cebuli i ziemniaków w garnku ląduje marchew, pieczarki, kawałek selera, ząbek czosnku, pół kostki bulionu warzywnego w wersji bio, takiego bez glutenu i oleju palmowego oraz przyprawy. Podstawą smaku podkarpackiej kartoflanki jest majeranek oraz pieprz. Nie jest to wersja ortodoksyjna, więc dodałem łyżeczkę kurkumy, bo lubię smaki kuchni azjatyckiej. Teraz trzeba czekać, mieszać i zażywać promieni wiosennego słońca. Pyszna zupa.
Dziękuję za uwagę. Ciekaw jestem, czy i co jadacie w plenerze. Jeśli macie swoje ulubione potrawy i przepisy, czekam na wasze komentarze. Sezon uważam za otwarty. Grzegorz.